Dzisiaj będziemy jeść takie owocki. Nie zerwałem, bo zlatują, później się rozwalają, nikt ich nie zbiera, to żal mi było, więc zerwałem z drzewa i dzisiaj je będę jadł. Zaraz wam powiem, jak to się nazywa i jak smakuje. Dzień dobry, witamy z maczetą, pozdrowie. Poszedłem z drugiej strony domu, bo ta impreza pogrzebowa jeszcze się nie skończyła, dalej tam śpiewają. A z tej strony domu mam wieczór fajnie, ale rano mam gorąco. Dzisiaj będzie, jak to się tam po waszemu nazywa? Po waszemu to się nazywa starfruit, a inaczej karambola lub oskomian pospolity. Przefajny owoc, przepyszny. Po przekrojeniu on tworzy gwiazdkę. Gwiazdka, skórka zielona, żółta. Moja jest bardzo dojrzała, więc jest pomarańczowa. Jak ją strącałem z drzewa, to już się rozlatywała. Miąższ soczysty, słodko-kwaśny. W Kambodży jedzą je z chili i solą oraz świeże. W Kambodży z chili i z solą to jedzą wszystko. Wszystkie owoce, mango, ananasy. Kupuje się ananasa już pokrojonego i do tego taki woreczek soli dają. A ja zawsze nim otwieram to i nim oddaję tą sól, żeby komuś innemu dali. Raz ją wziąłem do domu, dałem sobie ją do sałatki. Nie wiem dlaczego zepsułem ten smak sałatki. Więc ja tą sól oddaję, ja to jem świeże. A ten jest tak dojrzały, tak soczysty, że Osoby z chorobami nerek powinni nie przesadzać z karambolą, ponieważ zawiera dużo szczawianów, substancji, która może szkodzić przy niewydolności nerek. Używa się ten owoc do dekoracji deserów. Rośnie w Azji, Afryce, Brazylii i na Florydzie. Jest bardzo pyszny. W Australii też rośnie, chociaż tego nie wyczytałem z książki, ale w Australii go też jadłem żółty. Ten jest pomarańczowy, bardzo dojrzały, polecam, jest przepyszny. A teraz będziemy wracać później, jeszcze nam pokażę, jak go strącam na wideo, a później wracamy do dżungli. Strąciłem dwie z drzewa, ale są takie dojrzałe, jak się sok leje, takie soczyste, takie kwaskowate, ale bardzo smaczne. Tu, gdzie mieszkam, w tym bungalow, rośnie przepiękny owoc, spaduje na ziemię, już się rozlatuje, jadalny, fajny smak, nikt nie zbiera. Hello! And jest go dużo, więc ja go kręcę na wideo, żeby pokazać wam. A też są inne owoce, takie niby chili, i to jest bardzo ładne i też będę chciał sobie zerwać i pozjadać, bo oni tego wszystkiego nie dadzą rady zerwać. Zaraz pogadam z właścicielem, czy mogę sobie urwać. Z tych malusieńkich roślinek przerzuciliśmy się teraz na dużą, na ananasa. Zobaczymy, jaki będzie smaczny. Już jadłem te dzikie ananasy. Bardzo dobre były. Będziemy go zaraz konsumować. A tu rosną sobie dzikie bananki też. Teren jak teren. Jest pięknie. Ok, no powiem, że ten ananas ma smak lepszy jak ze sklepu. Jest biały, nie żółty. I smakuje wyśmienicie. Bardzo soczysty, słodziutki, pyszny. Wodospad. Idziemy w pobliżu jakiegoś wodospada i będziemy pod tym wodospadem przechodzić, czyli omijać go od tyłu, nie od przodu. Bardzo ładnie to wygląda, przepięknie, że żal było tego nie nakręcić. Idziemy po tych kamorach, tu też gdzieś woda niegdzie kapie.
Ja w sandałach, bo oczywiście buty nie wyschły, to nie chcę ich rozciągnąć, że są mokre, w mokrych nie chcę chodzić. I idę i kręcę to, także muszę patrzeć i na kamerę, i na nogi. Tu woda kapie, jakaś brązowiutka, czyli dziura w skale. I idziemy dalej. Jesteśmy pod wodospadem. Coś pięknego. Z tamtej strony wchodziliśmy, przechodzimy na tą stronę i wygląda super. I tak to urokliwie wygląda. Dobra, teraz idziemy do środka, do tej jaskini. Zobaczymy, co tam znajdziemy. Piękna jaskinia na wodospadzie. No i gdzieś tam, kurde, można się czołgać dalej, ale ja się już tam nie czołgam. Nie będę się rył tam tym plecakiem. Ale jest tu super. I tak ta jaskinka tu wygląda. Super ekstra. Druga grupa jest z drugim przewodnikiem, ale my się już poznali. Fajni ludzie. Dziewczyna tutejsza, chłopak z Chin. I ten wodospad. Wodospad. Przejście pod wodospadem, jaskinia, miejsce na ognisko. Nawet wynocować można było. Super miejsce. Wodospad, daleko, daleko. Jest tu co zwiedzać, naprawdę jest tu co zwiedzać. Odpaliliśmy nową baterię w kamerze, to jeszcze możemy kręcić. I dalej na polu zebranej kasawy, no knopki popostawianej, czyszczą, wycinają, później palą. Zaczyna się sezon sadzenia, sadzą od nowa. Przyjechali na motocyklu jacyś farmerzy, żeby się też ochłodzić. Ci sobie rozłożyli daszek na swojej działce, jak będą chcieli odpocząć. I tak to uprawiają tu. Też jest to w środku buszu. Super ekstra. Rozłożyli sobie tu biwak. Przywieźli wodę, czajnik, jakby chcieli herbatkę zrobić. Jak zwykle troszkę naśmiecili. Banany, kwiat bananów. Ten mi znalazł znowu takiego jakiegoś orzeszka. Nie wiem, jaką funkcję to sprawuje ten orzeszek. I mówi, że to jest chrut. No to będziemy go rozcinać i próbować zjeść. On mi już go tam łupi. Wow, ciekawy kolorek. Ty, on go zjadł, ja go miałem zjeść. Dobre. Teraz ja otworzyłem tego małego i zjemy tego małego. Jedzenia na tym tak mało, bo pestka duża, ale dobre. W sensie pytam, jak pójdę na tego krzoka do góry. Robię zdjęcie, wideo tego krzoka, bo jest na pięknie pokręcony. Pięknie zakręcony liana do góry. Ale wygląd niesamowity. Więc dlatego go chciałem też kamerować. No, chłop mnie pocieszył, bo powiedział, że jeszcze te wszystkie góry tam musimy przejść, a jest tego cholera daleko jeszcze. Oh my goodness, oh my goodness. No i schodzimy z tej górki i chłopak mi pokazał piękny, wielki kąs miodu na drzewie. A wysokie drzewo i takie to duże, że się w pale nie mieści, ale ja oglądałem takie wideo tu w miejscowi, co kręcą. Oni takie wielkie ściągają. Wchodzą na te drzewa, wspinają się na różne sposoby. I to jest tam u góry na tym drzewie. Nie wiem, czy to dobrze widzicie, czy nie widzicie. Ale jest wielki. Patrzcie, jaka tu jest skarpa na dół, jakie to drzewo wysokie. I dopiero ten miód na tym drzewie tak wysoko. Jak tam wejść, żeby go ściągnąć? A jest to naprawdę wielkie. Jakie drzewo, taki ten miód tam jest bardzo wielki. A i oni wchodzą na takie drzewa. Jeszcze raz to kręcę. Na dole drzewo się pnie do góry, pnie do góry, pnie do góry, pnie do góry i tam u góry jest ten miodzik. Okazało się, że moja noga cała w krwi. O. Ale to nie moja krew. No, jakiś ślimak mi między nogi wpadł i go rozgniotłem. Jakiś czerwonokrwisty. I jak na złość teraz, jak mi potrzebne wejść do wody, to na złość idziemy po mostku.
Mostek piękny, naprawdę piękny. Mało kto po nim by przeszedł. No ale jaki? No to znaczy, że jest bezpieczny, no nie? Myślę, że robili nad nim jakieś atesty. Tam jest drugi, no nie? O, nie? Tak się mosty robi tutaj. Żeby nie było, że projekt bardzo drogi albo coś tam, albo plany. I zarwałem takie jakieś kulki. Pytam się, co z tego się robi, a on mówi, że się to gotuje z bambusową zupą. Ale znalazłem też jeszcze takie inne. Też zerwałem, coś takiego, takie korale. A on mi mówi, że tego to się już nie je, że to jest. No i rzeczka płynie i znowu jest pięknie. A co wam ten krzaczek przypomina? Mi to przypomina lipę, jak się zbierało lipę na herbatkę. To nie jest lipa, ale ma podobne wzory tych kwiatków i podobne kolory. Bardzo, bardzo ładna. Wracamy do naszego miejsca. Tam, gdzie będzie czekać na nas transport. I mijamy podobny domek z krówkami, jak my mieszkali. Jeszcze godzinę mamy do tego, do domku. Hello! How are you? Why you nothing speaking? Idziemy dalej koło jakiegoś domku, jakiegoś tam gospodarza. Oglądaliście taki japoński film? Za 7 mostem w Edo. No to coś takiego. Shogun to był chyba film, czy jakiś taki. Także my idziemy za 7 mostem w Mondokiri. Ale jest super! Tu resztą na drzewie jakieś roślinki, z których jakaś wata wychodzi. Jak chmurki wyglądają. Pytam się tego, co to jest, a on mi mówi, pokazuje, zaszczyki z tego robią. Także nie wiem, co on to wymyślił. A jego angielski jest tak słaby jak i mój. Albo może gorzej. I tak to wygląda. Fajna roślinka, ale nie wiemy, co to jest. Kwiatek mi się bardzo podoba, jest bardzo ładny, a teraz widzę, że on ma ostrężynki jakieś małe, jagódki. I nie wiem, czy je mogę jeść, czy nie, a tamten poszedł mi w cholerę i go nie zapytam, bo wywalił do przodu. A ma ciekawe jagódki, a ja zawsze ten kwiatek lubiałem. A ten poszedł mi w buraki. Nie mogę go zapytać.